czy możesz podać jakieś konkretne przykłady greenwashingu? Są też na przykład takie praktyki, gdzie na wizualizacjach pokazuje się zielony teren, pełen pięknych drzew, soczystej trawy, łąki często, a w praktyce okazuje się, że ten cały teren zielony to jest taka kratka, na której zlokalizowany jest parking. Jak zapobiegać faktycznie takiemu greenwashingowi? Ja bym powiedział sprawdzać. Jeżeli kupujemy nieruchomość, sprawdźmy jaki jest plan na przykład zagospodarowania wokół tej nieruchomości, żebyśmy nie byli zdziwieni, jeżeli wyrośnie nam obok budynek kolejny, prawda? A co moglibyśmy wiedzieć, gdybyśmy sprawdzili, że w planie zagospodarowania jest ten budynek wpisany jako możliwy. Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Jakub Kompa, założyciel i partner inicjatywy CitySense, której celem jest wspieranie deweloperów w dialogu z mieszkańcami, zwiększaniu wartości nieruchomości i tworzeniu prawdziwej tkanki miejskiej. Prezes Stowarzyszenia Lepszy Służewiec, którego działania znacznie przyczyniły się do transformacji i rozwoju dzielnicy. Od lat analizuje procesy miastotwórcze w poszukiwaniu sensu i rozwiązań służących mieszkańcom i inwestorom. Powitajcie Jakuba Kompę w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Jakub. Cześć, witam. Witaj po raz drugi, nie po raz drugi, po raz trzeci w sumie, bo w zeszłym sezonie były 2 odcinki z Tobą i witaj ponownie. Co u Ciebie słychać? To jest mi niezmiernie miło, że dostałem zaproszenie. Dużo słychać, bo dużo się dzieje i na niwie miasta, rozwoju miast, tego co się pojawia w dzielnicach, więc dla takich osób jak ja, które gdzieś tam próbują doradzać deweloperom i w budowaniu miasta, no to jest pełne ręce roboty są, bo dużo projektów jest. Dzisiaj tematem jest greenwashing, temat chwytliwy, temat taki chodliwy. Co to w ogóle jest greenwashing? No to jest właśnie bardzo szerokie i pojęcie, które robi zasłużoną karierę w mediach, ponieważ jest to taka próba wybielania się, czy tak naprawdę wyzieleniania się na takiej zasadzie, że zieleń sprzedaje. Kiedyś mówiło się, że seks sprzedaje, teraz bardziej się mówi, że to co zielone, co eko sprzedaje. No więc to jest moim zdaniem, tak krótko ujął, jako ekościemę, czyli przypisywanie tych wszystkich ekologicznych wartości rzeczom, miejscom, projektom, które nie mają tych wartości w realu, czyli takie naprawdę zamydlanie, próba pokazywania, że coś, co jest tak naprawdę szkodliwe dla środowiska, jest wręcz ekologiczne. Ale też masz dobre przykłady z takiego życia codziennego, na przykład greenwashing, telefony komórkowe, Apple, jak to wygląda? No to mnie bardzo bawi, bo to rzeczywiście pod płaszczykiem bycia ekologicznym i kręcenia filmików, gdzie matka natura im dziękuję za sadzenie drzew, wypuszczają telefony bez ładowarek, bez części, bez słuchawek na przykład, po to, żeby były mniejsze, bardziej ekologiczne opakowania, no a sprowadza się do tego, że i tak trzeba kupić dodatkowo te peryferia, w związku z tym więcej opakowań trafia na rynek, więc to jakby ekologia bywa wykorzystywana jako taka broń do zagłuszania, do zaciemniania pewnego obrazu. A czy istnieją takie naprawdę dobrze skonstruowane praktyki właśnie już nie greenwashingowe, tylko faktycznie praktyki, które zazieleniają albo dostarczają jakiegoś proekologicznego rozwiązania? Czy one faktycznie są w 100%? Czy istnieją takie w ogóle? Znaczy w 100% byłoby ciężko, no bo okej, jeżeli byśmy powiedzmy chcieli zbudować w 100% ekologiczny budynek. No to z jakiego materiału? Z gliny, ze słomy? Jasne, tylko że nie zrobimy tego wielopiętrowego budynku, więc gdzieś musimy iść na kompromis. Natomiast to pole do tego kompromisu i do zastosowania ekologicznych rozwiązań jest bardzo szerokie i to naprawdę często oczywiście wpływa to na cenę, prawda? Więc to nie jest jedno zero-jedynkowe rozwiązanie, natomiast jest to jak najbardziej możliwe i część deweloperów rzeczywiście szczerze to robi, no w trosce o to środowisko, mając gdzieś jakiś wyższy cel na względzie, a przy tym też wykorzystując modę na eko. Okej, a czy możesz podać jakieś konkretne przykłady greenwashingu? No, tych jest masa. Nie chciałbym tutaj rzucać nazwami deweloperów, którzy to robią, ale no są też na przykład takie praktyki, gdzie na wizualizacjach pokazuje się zielony teren, pełen pięknych drzew, soczystej trawy, łąki często, a w praktyce okazuje się, że ten cały teren zielony to jest taka kratka, na której zlokalizowany jest parking. Dość głośny przykład w Warszawie tego typu praktyk, gdzie po prostu jest to oszustwo. Znaczy jest pokazywanie tej powierzchni biologicznie czynnej, mówienie o tym, że jest tam dużo zieleni, która oczywiście filtruje, natlenia i tak dalej, no a w konsekwencji na tej przestrzeni stoją samochody przez 8 godzin dziennie, więc nie ma mowy o żadnym wpływie na ekologiczność tego rozwiązania. Kolejnymi przykładami jest wykorzystywanie wody deszczowej w jakimś ułamku procenta, prawda? Woda deszczowa jest bardzo ważna i myślę, że jeżeli to jest dobrze wykonywane, no to ma duży wpływ, bo w mieście
retencjonuje się bardzo mało wody, około 15% wody, reszta spływa do kanalizacji, więc wykorzystanie deszczówki jest super, jako idea. Natomiast jeżeli ona służy tylko do tego, żeby, no nie wiem, podlać ogródek o 4 m2 przy inwestycji, no to można powiedzieć, że to jest ściema, prawda? Lepiej to wygląda w katalogach. No i coś, co mnie też niezwykle bawi, bo na pierwszy rzut oka wygląda super, czyli na przykład ekologiczne materiały, które chłoną smog. No kto by nie chciał mieszkać w budynku, który pochłania smog, prawda? Z tym, że jak się zejdzie na szczegóły, no to tego typu na przykład ekologiczny parking, który pochłania smog, pochłania go w takiej wartości, ile wyprodukowałby jeden samochód przez cały rok. No nie jest to dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty ekologiczne wybudowania takiego budynku. No właśnie, tak jak mówisz, że okazuje się, że trawnikiem staje się parking tak naprawdę i że na wizualizacji tam ludzie leżą na leżakach, a tak naprawdę tam stoją samochody. Tak, no to jest ta ściema, którą bardzo łatwo przejrzeć, bo no, katalogi są tworzone po to, żeby ładnie wyglądać, prawda? Natomiast niektórzy deweloperzy przeginają i prowadzą tą granicę do śmieszności, znaczy przekraczają granicę śmieszności, pokazując coś, co absolutnie nie ma wspólnego z rzeczywistością, albo robiąc takie rozwiązania dla mieszkańców, które de facto później są wyśmiewane w internecie jako przykłady takiego klatkowego chowu mieszkańców, a nie rzetelnego po prostu mieszkania. A podaj proszę przykład tego odzyskiwania, powiedzmy w cudzysłowie, wody właśnie deszczówki, bo przed rozmową podałeś bardzo fajny przykład wykorzystany w przestrzeni biurowej chyba, prawda? Tak, to wykorzystanie deszczówki nie jest aż takie trudne, jakby się wydawało. Jedyny problem jest taki, że trzeba ją oczyścić. To jest jedyny warunek, żeby można było dalej jej używać, bo jest wciąż dość zanieczyszczona. Natomiast od takich podstawowych funkcji, jak spłukiwanie sanitariatów w budynku, i to można robić na dużą skalę, można też tworzyć całą infrastrukturę do podlewania terenów zielonych wokół budynku. I znam takie inwestycje, gdzie deszczówka jest wykorzystywana w 100%, a dodatkowo, co jest bardzo ważne w miastach, ma duży rezerwuar na przypadek, kiedy będą deszcze nawalne. Kiedy ta woda nie będzie mogła spłynąć, ona jest magazynowana w potężnym zbiorniku ukrytym w garażach i po to, żeby można było ją później wykorzystywać i żeby jednocześnie nie zalewała całej okolicy, no bo też z wodą jest ten problem, że wraz ze zmianami klimatu coraz częściej trafiają się takie ilości, takie opady, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przyjąć. Więc z jednej strony marnujemy wodę, a z drugiej strony jak jest za dużo, no to też zalewa ona ulicę. Znajdujemy się niedaleko trasy, która jest regularnie zalewana przy każdej większej ulewie, prawda? Więc to też jest problem. Więc tego typu rozwiązania są nie tylko ekologiczne, no ale też zabezpieczają nas przed tą za dużą ilością wody, której nie bylibyśmy w stanie jako miasto przyjmować. No i też w ogóle wody brakuje ogólnie na świecie, prawda? Że jakby to też jest problem. Takiej pitnej już na przykład. Brakuje i coraz częściej miasta, zwłaszcza mniejsze miasta, zakazują używania wody na przykład do podlewania ogródków, a jednocześnie betonują swoje place główne, gdzie woda po prostu spływa po nich od razu do kanalizacji i jest nieefektywnie wykorzystywana. No to jest właśnie ten paradoks, prawda? Że z jednej strony wody brakuje, ale z drugiej strony ją marnujemy na szeroką skalę. W sumie to, co już powiedziałeś, to już trochę zahaczamy o strategię. Jakie strategie właśnie wykorzystują, czy to nie wiem, czy to firmy, czy przedsiębiorstwa, czy korporacje, czy jakiekolwiek inne, czy nawet miasta. Jakie strategie greenwashingowe mogą wykorzystywać, żeby właśnie zaciemniać ten obraz? No to jest przede wszystkim pokazywanie tych właśnie wyrywkowych różnych działań jako wielkiego trendu. Dużo łatwiej w kilku bullet pointach w prezentacji pokazać, jacy my jesteśmy eko, prawda? Natomiast jeżeli się zejdzie do szczegółów, wychodzi na to, że to są pozorowane działania. Więc miasta również mogą wykorzystywać jakieś wielkie, krzykliwe hasła, sadzenie 1 000 000 drzew chociażby, prawda? I później się z tego nie wywiązywać, no bo nikt nie sprawdził, że nie ma gdzie tych drzew sadzić. Więc jest szereg tych działań, które mają pod tym płaszczykiem ekologii nam po prostu zaciemnić obraz. To na przykład jeżeli chodzi o jakość w ogóle budownictwa. Budownictwo ekologiczne jest możliwe, ale jest droższe i na to trzeba zwrócić uwagę. To znaczy to nie jest tak, że możemy budować tanio i jednocześnie bardzo eko. No, to jest coś za coś. Natomiast myślę, że wartości, które przemawiają za tym, żeby budować eko, zwłaszcza, że ten ślad węglowy przy budownictwie jest bardzo wysoki, to jest potężny, no, powinny nas skłaniać do tego, żeby te rozwiązania były promowane, być może wspierane finansowo, żeby po prostu się opłacały. A czy te rozwiązania są trwałe? No bo wiemy, że powiedzmy z tych toksycznych materiałów te rozwiązania są trwałe, one stoją latami, a czy te powiedzmy zielone rozwiązania są lepsze albo tak samo trwałe?
No myślę, że tak, że teraz jesteśmy na tym etapie, gdzie sam problem z dostępem do technologii i do materiałów nie jest duży. Problemem jest tylko to, że no, później ktoś musi finalnie zapłacić za to. Ale patrząc na ceny nieruchomości w ostatnich latach, myślę, że to i tak my jesteśmy przyzwyczajeni do płacenia dużych pieniędzy za nieruchomość. W takim razie, jak zapobiegać faktycznie takiemu greenwashingowi? Ja bym powiedział sprawdzać, bo jesteśmy narażeni na taki zalew informacji, które są po prostu niesprawdzone, nieprawdziwe, ładnie brzmią w folderach reklamowych, a później okazują się, że są niesprawdzone. Sprawdzać należy w ogóle, to jest dobra zasada taka życiowa. Jeżeli kupujemy nieruchomość, sprawdźmy, jaki jest plan na przykład zagospodarowania wokół tej nieruchomości, żebyśmy nie byli zdziwieni, jeżeli wyrośnie nam obok budynek kolejny, prawda? A co moglibyśmy wiedzieć, gdybyśmy sprawdzili, że w planie zagospodarowania jest ten budynek wpisany jako możliwy? I to można sprawdzić normalnie w urzędzie na przykład, prawda? Tak. I to powinno być na etapie jakby już szukania tego miejsca, oceniania, prawda, jak się będzie mieszkało. Możemy sprawdzić, na ile zapowiedzi dewelopera są rzeczywiście szczere, bo jeżeli mówi, że wybuduje nam teren dostępny dla mieszkańców, teren zielony, to sprawdźmy, ile on będzie miał metrów kwadratowych, czy nie będzie parkingiem czy w 3/4 powierzchni. Więc ja myślę, no i zadawać pytania po prostu, z czego jest to wykonywane, dlaczego. Tutaj o tym, jak bardzo ważne jest w ogóle wykorzystanie dobrej jakości materiałów, świadczą te projekty, które się nie udały. Już nie mówię na przykład o oczyszczalni Czajka, która, jak się okazało z raportu, była wykonywana z materiałów, które nigdy nie powinny mieć tam zastosowania. Na mniejszej skali to oczywiście kupujemy mieszkanie, które jest wykończone tanio, ze słabej jakości materiałów, nie tylko nie jest ekologiczne i jest często po prostu szkodliwe dla środowiska, no ale mamy też dyskomfort w postaci chociażby akustyki i sąsiada, który mówi nam na zdrowie, kiedy kichniemy. No, powiem Ci, tego byśmy chyba nie chcieli w swoich mieszkaniach. Ale trochę w pewien sposób już ta skala jest tak duża, że trochę się tego nie da uniknąć. Czy jeszcze możemy coś, oprócz tego, żeby się doinformowywać, czy możemy coś jeszcze my indywidualnie zrobić? Tak, ja uważam, że my mamy dość dużą możliwość wpływania na to, jaki będzie finalny kształt inwestycji, w którą zamierzamy kupować, albo gdzie zamierzamy lokalizować biuro. Jest wiele przypadków, gdy deweloper był otwarty na rozmowy z mieszkańcami przed zakończeniem inwestycji i na przykład decydowali się wspólnie mieszkańcy i deweloper, że nie będą inwestować w ładowarki do samochodów elektrycznych, które znowu są takim modnym gadżetem, który ładnie wygląda w folderach, ale często nie pełnią albo żadnej funkcji, albo pełnią funkcję dla 2-3 osób, która akurat ma samochód elektryczny, bo wciąż samochodów elektrycznych bardzo mało jest w miastach. Pomijając w ogóle fakt, że prąd jest głównie czerpany ze źródeł kopalnych, więc to nie jest ekologiczne. To, że ładujemy swojego ekologicznego SUV-a z prądu w ładowarce w garażu, to nie czyni go ekologicznym. Jaki tu możemy jeszcze poruszyć aspekt społeczny, bo mówimy właśnie, w ogóle kręcimy się też wokół aspektu społecznego, ale co jeszcze moglibyśmy tutaj dodać z punktu widzenia właśnie społecznego? Ja myślę, że tym aspektem społecznym jest pewna świadomość, prawda? Nie dawajmy się nabierać na ładnie brzmiące hasła, takie jak, nie wiem, zainstalowanie energetyki wiatrowej na dachu. Fajnie, spytajmy, na ile to starczy. Był głośny przykład, gdy jeden potężny blok był wyposażony w ogniwa fotowoltaiczne na dachu, które służyły do zasilania instalacji na klatkach schodowych. I to nie jest nic, ale pytanie, czy koszty instalacji i ślad węglowy produkcji paneli fotowoltaicznych po ilu latach zwróci nam się w momencie, kiedy będziemy korytarze oświetlać w nocy. Musimy wiedzieć, że ta skala też ma znaczenie, prawda? Wstawienie jednej małej prądnicy na dach nic nie zmieni. Może być właśnie wykorzystywany jako gadżet, ale to nie jest game changer, jak to się mówi. Czyli te wszystkie panele, które były na dachu tego budynku, one tak naprawdę zasilały tylko klatki schodowe. Tak. Tak. No i to jest większość tych rozwiązań, które są często tak promowane właśnie w duchu greenwashingu, to są takie rozwiązania, które nie wpływają bądź minimalnie wpływają na cały budynek. Raczej powinniśmy wymagać od deweloperów, żeby nam przedstawili, jak ten budynek będzie budowany, z jakich materiałów, jak bardzo obciąża bądź nie obciąża środowiska, gdzie będzie wykorzystywana woda deszczowa, no i oczywiście do czego te funkcje, o których się chwali deweloper, będą rzeczywiście wykorzystywane. No jeżeli się dowiemy, że woda deszczowa będzie służyła do, nie wiem, polewania garażu, no to możemy też podejrzewać, że może nie być tak szczery w innych aspektach. I mówimy tutaj właśnie na poziomie społeczności różnych, na poziomie nawet budynków dużych, na przykład, nie wiem, firm albo bloków mieszkalnych.
I tak sobie teraz myślę, to czy taki greenwashing może być stosowany przez deweloperów, może być stosowany przez firmy i tak dalej, czy może być również stosowany na przykład przez miasta, przez urzędników, no bo przecież oni też biorą jakiś jakby czynny udział w procesie decyzyjnym budowy różnych budynków w mieście. No myślę, że jak najbardziej, bo to też dotyczy takich działań pozorowanych. Często ogłasza się jakieś wielkie kampanie, prawda, poprawy jakości powietrza, sadzenia miliona drzew. Ja uważam, że skala tego zjawiska jest duża, bo to przy każdych wyborach łatwo sprzedać. To są hasła, które są bardzo nośne, prawda? Natomiast później wykonywanie tych planów często w ogóle się nie idzie w parze z tymi zapewnieniami. Są działania, chociażby na ograniczenie smogu w miastach, które są skutecznie realizowane poprzez wymianę kopciuchów, poprzez modernizację, termomodernizację i ileś tam działań. Natomiast jeżeli to jest tylko takie ogłoszenie na kampanię wyborczą, a później nic za tym nie idzie, no to po prostu tracimy czas. I miasta również popełniają ten grzech, bo bardzo łatwo się obiecuje, natomiast później realizacja jest problemem. Ale to znowu często wynika z tego, że te plany, które są ogłaszane, są tak rozbuchane i tak ambitne, że nie są możliwe do zrealizowania. Ty rozmawiasz z deweloperami bardzo często. Jak czujesz, jak widzisz, jakie oni mają podejście jakby trochę na przyszłość wybiegając? Czy oni będą chcieli się zmienić, czy jednak pozostaje gdzieś, powiedzmy, ten obszar cały czas do tego greenwashingu? Ja bym powiedział, że oni są w ogóle bardzo ciekawą grupą, bo z jednej strony tak naprawdę mówi się o tym, że przez najbliższe lata ten trend, gdzie mieszkania głównie będą się sprzedawały, a to w dużej mierze napędzają ten rynek, będą drożały z roku na rok, daje im dość komfortową sytuację deweloperom. Z drugiej strony dużo osób zaczyna zwracać uwagę na jakość tego, gdzie mieszka i nie kupuje mieszkania po prostu tylko dlatego, że jest tanie, prawda? Z trzeciej strony sama branża jest pod dużą presją, bo brakuje gruntów. Więc ja myślę, że są takie dwie przeciwstawne jakby koncepcje. To znaczy z jednej strony buduje się mądrzej, lepiej, bardziej ekologicznie i dla bardziej świadomych klientów. Właśnie dla tych, których greenwashing po prostu nie przejdzie, gdzie będą świadomi tego, tych mądrych słów, które mają nam zaciemniać rzeczywistość, ale z drugiej strony wciąż się będzie budować tanio, byle jak i byle taniej, z bardzo małymi odległościami pomiędzy blokami, słynny Hongkong warszawski. Uważam, że tak nie powinno absolutnie być, bo to jest szkodliwe społecznie, to nie jest, tak się nie powinno mieszkać po prostu. Natomiast to wciąż będzie kontynuowane, bo jest zapotrzebowanie na tego typu mieszkania. Na koniec takie bonusowe pytanie. Jak widzisz Twoją dziedzinę, Twoją branżę właśnie w przyszłości? 5 do 10 lat albo nawet do przodu? Bo chwilę temu mówiliśmy o tym, jak może wyglądać coś w przyszłości, a jak Ty przewidujesz, w cudzysłowie, jak może Twoja branża wyglądać? To jest podchwytliwe pytanie, bo z jednej strony chciałbym powiedzieć coś optymistycznego, że będziemy coraz bardziej świadomie wybierali te rozwiązania, które są prawdziwie ekologiczne i będziemy wspierać tych deweloperów, którzy zwracają na to uwagę. Z drugiej strony dla wszelkiej maści doradców i osób, które wspierają rynek deweloperski, im gorzej, tym lepiej, bo tak naprawdę jeżeli wszystko idzie dobrze, są grunty, jest dobra polityka kredytowa, no to nikt nie potrzebuje nic zmieniać, prawda, sprzedaje się wszystko. Więc jeżeli są coraz trudniejsze jakby projekty, tym więcej można doradzić, pomóc zrobić coś lepiej. Więc z tego punktu widzenia myślę, że te branże, w ogóle czeka rozwój, branżę doradczą, ponieważ coraz trudniej będzie budować w miastach, ze względu na brak gruntów chociażby, prawda? Ze względu na pewne ograniczenia, które mamy. I trzeba będzie, mówiąc kolokwialnie, bardziej się nakombinować, żeby zrobić coś, co się sprzeda i się jeszcze dobrze sprzeda do tego. No i będzie służyć ludziom. Tak. To jest podstawowy punkt wyjścia. No właśnie, żeby nieruchomość nie była tylko czymś, co można sprzedać i zamknąć temat, tylko żeby budowała tą tkankę miejską, żeby się wpisywała w kontekst społeczny i oczekiwania mieszkańców, którzy żyją w danym miejscu. Super. O tkance miejskiej jeszcze porozmawiamy, bo porozmawiamy w kolejnym odcinku z Tobą. Natomiast na koniec, w tym sezonie wprowadzamy taką, powiedzmy, zasadę, że prosimy naszego gościa, aby zadał pytanie, które będzie zadane kolejnemu gościowi. Dodam tylko, że nie wiesz, komu ono jakby będzie przypisane. Jakie to mogłoby być pytanie? Dobrze, to... Okej, rozumiem, że nie wiem zupełnie, kto będzie na jaki temat mówił. Nie wiadomo tego. Okej. To może tak, gdyby miała pani, pan zmienić jedną drobną rzecz w życiu, która sprawi, że ta jakość tego życia troszeczkę się poprawi, może to być życie zawodowe albo życie osobiste, to jaką rzecz by pani, pan rekomendował?
No, myślę, że w dużej mierze część deweloperów sama sprowadziła na siebie tę nagonkę, ale w żaden sposób nie jest to prawdziwe. Jest bardzo wielu deweloperów, którzy wiedzą, że budowanie takie etyczne i mądre jest po prostu opłacalne i tego się trzymają. Poza tym trzymają się standardów jakichś moralnych. Natomiast jest też wiele przykładów niestety deweloperów, którzy nadużywają tego zaufania i budują tylko z chęcią zysku i wtedy rzeczywiście można powiedzieć, że nie są to dobrzy partnerzy i nie warto od nich kupować mieszkań. Jakub, dziękuję Ci za to spotkanie. To był pierwszy odcinek, będziemy za chwilę nagrywać drugi odcinek, więc dziękuję Ci bardzo. Powiedz jeszcze proszę, gdzie możemy znaleźć Cię w internecie? W tej chwili odpaliliśmy stronę citysense.pl. City Sense. Poszukujemy trochę sensu w tym całym mieście, w tych wszystkich rozwiązaniach, więc myślę, że na tej stronie można znaleźć to, czym się zajmujemy. Super. Dziękuję bardzo za wywiad i widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.